Dzisiaj przedstawię coś, co jest chyba najlepszą, a przynajmniej jedną z najlepszych odżywek w naszym ogrodzie. Kompletnie dla wszystkich roślin. No, nie dość, że doskonała, to jeszcze bezpłatna, więc nie musimy się ograniczać. Dlaczego doskonała? Ponieważ nie tylko odżywia nasze rośliny, nadaje im mocniejszy kolor, ale zwiększa szybkość ich wzrostu i planowania. Co to jest? Odżywka z fermentowanej trawy, czyli herbata z trawy, jak ją nazywają. Nie każda trawa się nadaje, ponieważ powinniśmy stosować tylko tę ekologiczną, naturalną, niepryskaną. Czytałam wielokrotnie o tym, jak osoby zakładały trawniki, pryskały różnymi preparatami, aby one były piękne, a później po jej skoszeniu używały do tej odżywki. Nie dość, że przenosiły często nieświadomie chemię na rośliny jadalne, to wiele roślin po tym ginęło. Dopiero po jakimś czasie skojarzono te fakty, dlatego ostrzegam. Nie powinno też się używać trawy, która rośnie przy drogach, nafaszerowana ołowiem i innymi szkodliwymi dla nas rzeczami. Ale jeżeli nasz ogródek leży na uboczu, łączki nie pryskamy, to mamy naprawdę doskonały materiał, który pozwoli nam uzyskać rewelacyjne plony. Drugą ważną rzeczą jest, aby ona nie kwitła, ponieważ może zachwasić nam cały ogródek. Skład jej może być różny, ponieważ kosząc ją mamy w tym składzie i inne rośliny, jak na przykład pokrzywę, mniszek lekarski, koniczynę i różności, które rosną w waszym ogrodzie. Najlepsza jest świeża i soczysta. Trawę kosimy najlepiej, gdy jest mocno rozdrobniona. Pakujemy w czarne, grube, plastikowe worki. Ważne, aby nie dziurawiły się, by nie było dostępu słońca i były wytrzymałe. Trawę mocno ubijamy, aby pozbyć się powietrza i bardzo szczelnie zamykamy. Możemy folię zakręcić i dla pewności czymś obciążyć, na przykład kamieniem lub cegłą. Jeżeli jest przesuszona, to trzeba ją trochę polać w worku, ale nie tak, aby tam pływała. Worek z trawą stawiamy w ciepłym miejscu. Trawa w worku błyskawicznie zaczyna się przerabiać na nawóz. Już po jednym dniu widać kolosalną różnicę, a temperatura w nim osiąga wysokość 60–70 stopni Celsjusza. Jest jeszcze jeden plus tego, że ona dosłownie parzy się w tym worku, ponieważ w tej temperaturze giną wszystkie żyjątka, które mogły być w trawie, na przykład gąsienice, ślimaki lub inne. Zawartość tym samym robi się sterylna. Trawę w worku kisimy przez 2–3 dni. W tym czasie zachodzą biologiczne procesy, które wzbogacają ją w mnóstwo makro i mikroelementów. Dlatego już po pierwszym jej użyciu sami zobaczycie, jakie rewelacyjne efekty uzyskamy. Po tych 2–3 dniach nakładamy ją do pojemników tak do połowy lub 2/3 wysokości. Najlepiej jest używać pojemniki plastikowe, ale nie metalowe. Dobre są ogrodowe wiadra. Dla mnie jednak są za małe, dlatego ja używam duże kastry budowlane. Zalewamy do pełna wodą, która już odstała i jest nagrzana, taka, którą używamy do podlewania ogródka. Trzeba odczekać minimum 1 lub 2 godziny, można i dłużej, aby woda wyciągnęła z niej jak najwięcej przydatnych właściwości. Podlewam roztworem nierozcieńczonym. Wlewam do konewki i pod każdy krzaczek wlewam po 1 litrze. Za każdym razem przypominam, że wszystkie odżywki dajemy roślinom tylko i wyłącznie, gdy ziemia pod nimi jest wilgotna. Nigdy nie wolno wlewać na suchą, ponieważ spali nam korzenie, a po drugie rośliny jej tak nie przyswajają. Jeżeli wymaga ona zwilżenia, to najpierw podlewamy samą wodą i dopiero po jakimś czasie dajemy odżywkę. Proszę pamiętać, że ta zasada obejmuje także kwiaty domowe. Jeżeli macie jakieś rośliny, które słabo rosną, to podlejcie je tą sfermentowaną trawą, a już po 3 dniach ich nie poznacie. Będą nowe zalążki, pączki, kwiaty. Po prostu ta herbata dokonuje cudów. Wygodniej jest, gdy trawa jest grubo pocięta, ponieważ roztwór jest czyściejszy, ale ta rozdrobniona szybciej fermentuje.
Oczywiście grubość cięcia nie ma znaczenia, to zależy od waszego gustu. Ja osobiście używam tej drobno posiękanej, ale jeżeli mam ochotę, to ją przecedzam. Nie trzeba tego robić, gdyż jest to tylko efekt wizualny. Kawałki trawy z odżywki nie odgrywają żadnej roli. Trawę tę wykorzystuję 2 razy. Jeżeli pierwszy raz ją zaleję wodą i zużyję do podlewania roślin, zalewam ją drugi raz. Nie jest już tak bardzo esencjonalna, niemniej jednak w dalszym ciągu wiele daje moim roślinom. Po dwukrotnym zalaniu jej wodą to, co zostało, wykorzystuję jako ściółkę dla moich roślin. Generalnie kładę pod prawie wszystkie rośliny. Z reguły omijam jednak pomidory, aby one się nie spaliły. Jednak jeżeli słabo mi rosną lub są takie chłodne dni jak w tym roku, to ściółkuję również i pomidory. Pilnuję tylko, aby nie kłaść do samej łodygi. Szczególnie lubią to ogórki. Ile byśmy tej trawy pod nie nie podłożyli, to zawsze im mało. Możecie zajrzeć tam już po tygodniu i same zobaczycie, ile będzie w nich dżdżownic. Taka przefermentowana trawa dużo szybciej zasila nasze rośliny, niż gdy ściółkujemy rośliny trawą świeżo skoszoną. Wzbogaca to nie tylko nasze rośliny, ale też i ziemię wokół nich. Kolejnym wariantem skoszonej trawy lub chwastów wyrwanych razem z korzeniami i ziemią jest zawinięcie ich w taki sam worek, tylko z dodatkiem preparatów EM. Także na 3 wiadra chwastów dodaję 5 litrów wody z dodatkiem 100 ml EM preparatu i mieszam. Dla wzbogacenia tej mieszanki możemy dodać jeszcze fermentowane otręby, ale nie jest to konieczne. Będzie też niedługo filmik o tym, jak fermentować otręby. Tak samo szczelnie zamykamy worek i zostawiamy na 7-10 dni, a nie jednokrotnie i dłużej. Po 30 dniach mamy już najwyższej klasy EM kompost, ponieważ on przetwarza się bardzo szybko z dodatkiem EM preparatu. Dlatego jeżeli komuś zależy na kompoście, w miesiąc możemy mieć bardzo wysokiej jakości. Można również opryskiwać tym rośliny. Nie dość, że odżywia to całą roślinę łącznie z korzeniami, ale też chroni ją od chlorozy, fytoftozy i innych. Zarówno przy podlewaniu pod korzeń, jak i opryskiwaniu roślin odżywki nie rozcieńczamy. Używamy ją w mocnym koncentracie. To sama przyroda daje nam odżywkę roślin najlepszą z możliwych. Nigdy nie traktujmy chwastów jak wrogów, ponieważ są one naszym sprzymierzeńcem. Powodują one, że nasz ogród będzie bardzo urodzajnym i ekologicznie sprzyjającym naszemu zdrowiu. Podzieliłam się z Wami receptą na najlepszą odżywkę, jaką moglibyście uzyskać dla swoich roślin. Naturalną, ekologiczną, do tego bezpłatną, a przede wszystkim działającą cuda.